Witam Was serdecznie. Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Długo chciałem Wam przedstawić Panzer IV Ausf J w finalnej wersji, w tej takiej ostatecznej, która prezentuje się w ten sposób, że różni się ona od wcześniejszych Panzeraufs H czy też Jotek tym, że ma bardzo fajne, robiące wrażenie na modelu schutzeny, czyli fartuchy wykonane z siatki. I taki model wyprodukowała właśnie firma Border. Na pudełku mamy również późne malowanie kamuflażu. Model oczywiście jest w skali 1:35. Ukrywa się pod numerem BT008, czyli Border Tank. Klasyfikuje Border w ten sposób swoje modele, że jak widzimy BT, to oznacza, że jest to model czołgu. Tak prezentuje się Artbox. Najprawdopodobniej jest to front wschodni. Wiosna najprawdopodobniej, czyli już finał wojny. Tak prezentuje się z boku. Tu mamy oczywiście wszystkie szuceny, osłony zrobione z blaszki. Są to elementy fototrawione, jak i również mamy dodatkowe elementy związane na przykład z wczesnym, późnym kołem. Mamy tak samo dodatki do tego modelu, jak i również dwa rodzaje jarzma karabinu maszynowego w jarzmie armaty. No i mamy tak samo koła, jak i również układ jezdny składający się z poszczególnych, z pojedynczych elementów, co umożliwia nam bardzo fajne wykonanie modelu. Jeżeli chodzi o malowania, no to tutaj mamy typowo późnowojenne malowania. Jedno to jest tak zwane kropkowe, standardowe malowanie i tutaj mam tak zwanego centkowane, czyli na nałożony kamuflaż jeszcze są dodatkowo nadawane takie centki, na przykład na brązowym piaskowe, na piaskowym zielone. Mamy również wyszczególnione kolory farb, jakie powinniśmy posiadać, żeby sobie pomalować ten model. No i tutaj mamy farby firmy Amo by Mick Jimenez. Ja zaraz Wam fajny taki zestaw jeden pokażę tych farb do właśnie Amo. A Gucio nie pokażę, posłuchajcie. Sprzedał się, widzę, a ja nie przywiozłem z magazynu. Ale w każdym razie jest zestaw odpowiedni farb właśnie do późnowojennych czołgów niemieckich z okresu II wojny światowej. No i co znajdziemy w pudle? No to mamy kupę tutaj tych elementów plastikowych, sporo elementów, rzeczy. Tu mamy oczywiście mamy duży podwójny zestaw blaszek. Mamy tak samo metalową lufę, odpowiednio zamontowaną do modelu, właśnie tak, żebyśmy odpowiednio zamontowali w modelu Borderze, zestaw kalkomanii. Ale ja standardowo zacznę od omówienia oczywiście instrukcji. Chociaż tutaj już tyle razy pokazywałem instrukcję, że szczerze mówiąc nie wiem, czy jest sens. Zobaczymy jedynie, czy... O właśnie, mamy tutaj bardzo fajne monografie, powiedzmy taki opis tego czołgu, historię, zarys historyczną w ten sposób, łącznie właśnie ze zdjęciem oryginalnym samego Panzer IV J w finalnej wersji właśnie z tymi Schutzenami siatkowymi. Widzimy, że tu mamy dodatkowo jeszcze tak, dodatkowe gąsienice, dwa kanistry, dwa wiaderka. No i powiem Wam, że tutaj jeżeli chodzi właśnie, tu są te dość nietypowe rury wydechowe idące, nie taki mamy jeden tłumik, tylko podobnie tak jak w Tygrysach, czy też późnych Panterach, dwa tłumiki wychodzące pionowo z kadłuba.
bardzo dużo elementów typu osprzęt dla czołgu jest, wszystko jest oddzielnie, a nawet składają się z kilku wersji. Następnie mamy składanie mocowania do siatek. Widzę, że mamy też wzornik do układania gąsienic. Następnie nałożenie siatek, montaż armaty. Hamulec wylotowy w armacie jest oczywiście plastikowy, a dokładnie chyba żywiczny. No i tu trzeba zaznaczyć, że peryskopy do kopułki dowódcy są oddzielnie oczywiście do wklejenia. Mamy kilka wariacji zapewne. Mamy oczywiście ring do zamontowania MG przy kopułce. No i zobaczymy, czy border opisał nam. No nie mamy skąd dokładnie jest to malowanie, przynajmniej ja tego nie widzę. Border parts tak. Tutaj nie mamy też, czyli po prostu malowania mamy na podstawie zdjęć i domysłów, bo tu na przykład jest lufa pomalowana na kolor ten standardowy Dunkelgrau, czyli ten German Grey, jeżeli chodzi o bazowy kolor, a końcówka hamulca jest pomalowana oczywiście na Dunkelgelb. Co dalej mamy? Nie mamy opisanego. Tak samo nie mamy. Tu mamy na kamuflaż trójbarwny nałożony oczywiście kamuflaż. Mamy opisane, posłuchajcie. 31 Regiment, 5. Dywizja Pancerna, wóz bojowy o numerze 515, marzec 45 rok, wschodnie Prusy, czyli obecne tereny Polski. I tu mamy też pokazane właśnie, jeżeli chodzi o transparentność, farby na bazie wody. Jak zrobić właśnie na przykład za pomocą powiedzmy odpowiednich płynów. Mamy możliwość wykonania właśnie takiego pre-shadingu na modelu, żeby pod tego białego było widać oczywiście kolor kamuflażu. A tu mamy 11. Dywizja Pancerna, czołg o numerze 33, 45 rok, Niemcy. Czyli bazowani na zdjęciach, które niestety nie mają opisów. Tak prezentuje się lufa. No, kalkomanie standardowe, wodne, odpowiednie krążki między koła wkładamy, jak i również mamy tutaj też elementy fototrawione i pozostałe elementy do mocowania właśnie siatek. No i teraz sobie zajrzymy, poszczególne części pooglądamy. I zaczniemy od dwóch najmniejszych ramek elementów. Mamy tutaj kadłub, dolną część, jak i również z fragmentem boków kadłuba. No jest, powiem wam, ten detal naprawdę robi wrażenie, jeżeli chodzi o bordera. Tak prezentują się od spodu. No jest bardzo ładny detal. Fajnie zrobione są detal, gdzie mocujemy tylne koło. Te pióra takie widoczne są. No tak samo ten układ, tutaj widzicie budowę kadłuba, więc nie jest to płaskie. W niektórych modelach po prostu ta powierzchnia jest równa. Tutaj mamy wszystko prawidłowo wystające. Zaraz z przodu zerkniemy sobie. No powiem wam, że detal, ja naprawdę mam dla siebie zbunkrowanego Leoparda w 3.5 do wersji polskiej, a mam też 7.2 i muszę się w końcu wziąć za nie, bo na razie zwróćcie uwagę, jest bardzo ładny detal na wieży, tu są mocowania do kosza.
Tak samo tu mamy takie detale, ale jest tak samo bardzo ładnie pokazany spaw. Na górze, o właśnie, na krawędziach, proszę zwrócić uwagę. Na górze wieży, na krawędziach łączące płyty. Naprawdę jest to wszystko zrobione tak, jak potrzeba. A najciekawsze jest to, że właśnie najprawdopodobniej też seria Panzer IV wyjdzie w skali 1,72 od Bordera i to będzie też się działo. Nie wiem, czy to nie będą najlepsze na rynku, o ile na przykład Miniart też ma w Panzer IV w 3.5 u siebie. No i może się okazać, że będzie bójci to nasz ostatni o klienta Panzer IV. Kosz się Ach, ten element to jest, posłuchajcie, taki kosz, który mocujemy z boku kadłuba, gdzie znajdują się koła zapasowe. No w każdym razie tak, kosz mamy otwarte, czyli coś możemy sobie pod klapą tutaj włożyć. No i patrzymy na pozostałe ramki. No i kolejna ramka to jest ramka DA, gdzie mamy elementy do czołgu typu klapy, włazy, tylna płyta pancerza, dodatkowe gąsienice mamy tutaj. Właśnie mamy, tutaj właśnie mamy rury wydechowe. To są dość charakterystyczne właśnie dla Panzer J. Mamy też osprzęt, osłonę wentylatora na wieżę. No sami przyznacie, że detal jest naprawdę niezły, jeżeli chodzi o elementy. Kolejna torebka z elementami. No i tu mamy ramkę BA. I ta ramka zawiera koła jezdne, koła napinające, koła napędowe, jak i również koła podtrzymujące. Mamy też sporo elementów detalu samego modelu, łącznie z pojedynczymi gąsienicami, ale gąsienic nie sklejamy w całości, posłuchajcie, z ogniw, tylko mamy oczywiście długie paski. I teraz zwróćcie uwagę właśnie na gąsienicę, że ta gąsienica ma odpowiedni profil, że tu, gdzie mamy podniesioną tą gąsienicę, no, sam detal Wam pokażę przede wszystkim gąsienicy i delikatnie będę obracał, żebyście zauważyli właśnie wyprofilowaną górną część układu jezdnego i tutaj mamy te rolki podtrzymujące. Tu mamy dolną część gąsienicy, no i oczywiście pojedyncze ogniwka. Mamy też takie dłuższe odcinki. Tak prezentują się oczywiście zęby w gąsienicach są, żeby nie było. A z drugiej strony tak się prezentuje. Z drugiej strony prezentuje jak się prezentuje. Tych elementów nie widzimy. I takich ramek mamy 2 sztuki. Kolejna ramka. Jest to ramka F, która występuje w dwóch, tak samo dwie takie ramki dostajemy. No i tutaj widzimy, że mamy również inne gąsienice. Mamy tak samo peryskopy, widzę. Lampy. Oczywiście mamy tak samo kanistry. Proszę bardzo, 2 kanistry zgodnie z opisem. Następnie mamy tutaj uchwyty do kanistrów. Jest wiaderko, posłuchajcie. To jest wiaderko. Tutaj. Gdzie jest moja strzałka? Tu mamy wiadro, jeden z ważniejszych elementów po kanistrze w modelu. No i tutaj warto zwrócić uwagę, bo mamy elementy podwozia i na tych elementach podwozia, jak przyjrzycie się, są napisy.
tak jak zgodnie z oryginałem. Tam, gdzie jest napis, tam jest napis, gdzie był napis. A tu są układ jezdny. No jest to, powiem Wam, wszystko naprawdę bardzo perfekcyjnie wykonane. I to była ramka F. No i kolejna mała ramka. Jest to ramka J z elementami wyposażenia, hakami, gaśnicami, tak jak patrzę, lewarami, siekiera, motyka. Praktycznie tu mamy bardzo ładnie wykonane wycior do czyszczenia lufy. Mamy kolejne detale. Powiem Wam, że te haki robią niezłe wrażenie. No tu mamy nożyce do cięcia, klucze, łopatka. Tu mamy oczywiście lewar, który składamy z kilku elementów. Mamy raz, dwa, trzy i tutaj korba. Co powiem Wam, praktycznie może działać, jak ktoś się uprze. No bardzo fajnie też jest gaśnica zrobiona. Tu macie centralnie gaśnicę, element numer 34. A ramka K. I tutaj widzę, że większość elementów to... A, tutaj mamy plastikową lufę, jakbyśmy nie chcieli metalowej. No i oczywiście mamy elementy związane z wieżą. A tu warto zwrócić uwagę, że tu widzimy tak samo spawy. Mamy przód wieży. Tu mamy kopułkę dowódcy. A tu mamy te elementy właśnie, gdzie sobie tworzymy kopułkę i wklejamy peryskopy. Fragment zamka armaty. No i tu są włazy i proszę zwrócić uwagę, że jak są wykonane włazy, że jak sobie otworzymy, to nie mamy płaskich powierzchni, tylko widzimy wizjery z drugiej strony, jak i również widzimy zamknięcie, tak? No, to jest chyba fragment hamulca. Ciężko, tak, to jest fragment hamulca, część 6, a tu mamy sam hamulec, też bardzo ładnie wykonany. A tu mamy właśnie te dwa rodzaje karabinów maszynowych. Tylko zastanawiam się, czy jeden to jest sam karabin, bo jedną rzecz trzeba wziąć pod uwagę, że do obrony przeciwlotniczej, do zakładania na przykład, czy też ochrony przed piechotą, używało się karabinu wyjmowanego z wnętrza, czyli najprawdopodobniej tutaj mamy wersję, gdzie MG jest zamontowany w czołgu, a nie na czołgu, a tu mamy najprawdopodobniej osłonę jarzmo karabinu maszynowego, kiedy karabin jest zamontowany na wieży. Teraz mi się tak przypomniało. Dwie kolejne ramki. Ramka EA i ramka, posłuchajcie, EB. I są to ramki związane z górną częścią, bokami po prostu kadłuba. Tak prezentuje się błotnik. Rewelacyjny detal. Mamy uchwyty tak samo przygotowane tutaj właśnie do zamontowania szutsenów siatkowych, pałąk, rurę, na której też montujemy właśnie szutseny. No i mamy oczywiście sam kadłub. Jest faktycznie bardzo ładnie to wszystko wykonane, tak jak potrzeba. Standard dzisiejszych czasów. O, przednia płyta. No i zwróćcie uwagę na wykonanie haków. Coś pięknego jest. Drugi błotnik z uchwytami. A na ramce tej E małe b mamy po prostu ramy, do których sobie wklejamy właśnie siatki.
elementy do mocowania, włazy, jak i również tutaj mamy z przodu, aby dostać się do przekładni. No i inne elementy. Tak prezentuje się tył. I ostatnia ramka. I widzę, że tutaj jest najprawdopodobniej ramka, która znajduje się w innych modelach Panzer IV. Bo widzimy, że na przykład powtarzają się nam narzędzia. Tu mamy specjalne takie uchwyty do naciągania gąsienicy. Mamy sam MG. Mamy też tą kostkę drewnianą, którą podkładamy pod lewar. Osłona jarzma armaty. Wycior. Osłonę wieży. Tu jest ta tylna część. Tu są przednie. Elementy tak samo kadłuba, tylko trzeba będzie sprawdzić, czy aby na pewno te elementy używamy właśnie do tego zestawu. Tu mamy inne dwa jarzma armaty z deklami z przodu. No, Panzer IV, jeżeli chodzi o border, jest trochę. Następnym, jakim będę chciał Wam zaprezentować, będzie to Panzer IV, też Jotka. Tylko nie pamiętam, czy to jest wczesna, czy średnia produkcja, ale w każdym razie z wagonem towarowym, dokładnie z lawetą kolejową do przewożenia właśnie czołgów. I to jest ramka A, która jest na pewno wielofunkcyjna do wielu zestawów i jest to ostatnia ramka plastikowa z elementami do złożenia czołgu Panzerkampfwagen 4 Ausf J w finalnej konstrukcji. No i moi mili, to wszystko. Tak właśnie zakończył się unboxing tego Panzer 4 od Bordera, który jest pod numerem BT008. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania oczywiście, jeżeli się podoba. Jeżeli się nie podoba, nie musicie tej łapki na dół naciskać, możecie w komentarzu napisać. Like dla modelu, nie podoba mi się, komentujemy, że jest coś tam lipa, nie podoba mi się i tak dalej. Żebyśmy wiedzieli, dlaczego się nie podoba, to jest dużo fajniejsze. Posłuchajcie, jeżeli macie też ochotę, możecie kanał wesprzeć poprzez Patronite, jak i również YouTube'a. Możecie za sam film podziękować. No i zapraszam Was też do sklepu. Modele Bordera znajdują się w stałej ofercie tankmodels.pl. Pozdrawiam Was, do następnego unboxingu. Trzymajcie się, hej!